Witam Państwa bardzo serdecznie. Na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Dla mnie to wiele znaczy, dla Was niczym to się nie wiąże, a w każdej chwili, jeżeli później treści nie przypadną do gustu, można subskrypcję cofnąć. Jeżeli chodzi o kontakt ze mną, informacje są na ekranie końcowym oraz w profilu o mnie na YouTubie. A teraz już przechodzimy do meritum sprawy i tematu dzisiejszego filmu. Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat rzeczy, która jest bardzo często poruszana w wielu filmach, w wielu tutaj pozycjach na forach, czyli pracy, można powiedzieć stricte off-gridowej, ale z możliwością doładowania sobie baterii z sieci. I tutaj pojawia się bardzo duży problem, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, że falownik DE jest falownikiem hybrydowym, więc tak jakby przystosowanym do pracy również z siecią i oddawaniem tej energii. I to jest jego podstawowy tryb pracy. I przy standardowym podłączeniu do sieci, mimo że mamy wyłączony eksport, on z tą siecią się synchronizuje i czasami potrafi troszkę tej energii oddać. Raz więcej, raz mniej. I oczywiście tego byśmy chcieli jak najbardziej tutaj uniknąć. To, co mówiłem we wcześniejszych filmach i powtórzę tak w skrócie dla tych, którzy ich nie oglądali. Ja chcę tutaj robić tą instalację swoją, właśnie taką typową, można powiedzieć off-gridową, że jak najwięcej czasu ma pracować poza siecią. Sieć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy trzeba do ładowania. Nie chcę mieć nic wspólnego z siecią, bo parametry tej sieci, zwłaszcza w lato, napięcia, wahania i tak dalej są takie, że właściwie mogą mi więcej zepsuć w domu niż pomóc. I już tutaj gdzieniegdzie były takie sytuacje, gdzie sprzęty uległy uszkodzeniu ze względu na, no nie powiedzmy tutaj, zbyt wysokie napięcia. A więc jeżeli chodzi o pracę off-gridową, czyli odłączoną od sieci z możliwością ładowania, no większość właśnie robi z tym połączeniem do złącza sieć, bo tu jest ten rysunek z instrukcji, aplikacja dla generatora. Dlaczego dla generatora? Za chwilę będę o tym mówił. No i mają te problemy. I pojawiło się bardzo wiele informacji, no żeby po prostu podłączyć sobie pod wejście generatora sieć i wszystkie problemy nam się rozwiążą. Natomiast nie znalazłem takich konkretnych informacji, czy to rozwiązanie ma sens, czy jest dobre, czy jest szkodliwe dla inwertera. No jedni mówią, że to nie ma problemu, bo on jest tak samo zrobiony, to jest tylko inne gniazdko. Inni mówią, że nie można, bo nie jest przystosowany do czegoś takiego. Inni mówią, że to w ogóle nie będzie działało. No więc zrobiłem swego rodzaju research, testy, kontakt z supportem firmy i mam już tutaj większą jasność co do tego, jak to można, czy można, jakie są ograniczenia. I o tym będę Wam właśnie chciał w tym filmie opowiedzieć. Myślę, że to są dosyć istotne informacje i niewiele tego typu rzeczy można znaleźć. Więc przechodzimy do samej sprawy, jeżeli chodzi o układ. No tak jak tutaj widać i tak jak powiedziałem, podłączamy nie generator, tylko sieć do wejścia gen. Zostawiamy, żeby to działało. No i ogólnie, teoretycznie to działa. Czy można, czy nie. Oczywiście nie jestem tu wyrocznią. Ja przekazuję w filmie tylko to, co ustaliłem i moje opinie poparte wieloletnim doświadczeniem w instalacjach, w sprzęcie, w automatyce. Także możecie się z tym zgodzić, możecie nie. Czy falownik to wytrzyma? Jak jesteśmy podłączeni? Czy to ma sens? Mam tutaj przykładowy schemat blokowy, można powiedzieć, tego falownika. Tak on mniej więcej jest zbudowany i rzeczywiście zaraz zobaczycie, że to się zgadza. I jak popatrzycie, no jak to funkcjonuje. Tak naprawdę, jeżeli ktoś rozbierał ten falownik, inwerter i zajrzycie do środka, to do którego wejścia, wyjścia byśmy się nie podłączyli, to wszystko to jest na jednej w środku linii. Także one wszystkie ze sobą tak naprawdę są połączone na główną szynę, a przed każdym z portów jest zestaw przekaźników. I odpowiednie sterowanie tymi przekaźnikami powoduje załączenie danego portu i jego funkcji. I to jest najbardziej istotne i tymi elementami odpowiedzialnymi za to są te przekaźniki, także ich rola jest bardzo istotna. Także z punktu widzenia technicznego, czy podłączymy napięcie na wejście tutaj grid, czy podłączymy napięcie nasze sieciowe, nie generator, na wejście gen, technicznie nie ma żadnej różnicy, bo ono i tak trafi w to samo miejsce. Więc tutaj ja nie widzę żadnego problemu i informacji na tą chwilę, że możemy coś uszkodzić, to wydawałyby się nieprawdziwe. No ale tu widzimy tylko schemat
natomiast nie wiemy, jak wygląda konstrukcja samego tutaj urządzenia wewnątrz. No i to na tą chwilę dla nas będzie najbardziej istotne. I widzicie tutaj tak na szybko płytę, fragment płyty. Jest to falownik 12 kW trzyfazowy. To, co widać tutaj, to jest płyta przekaźników niejako ze złącza grid i też wyjście z nich jest do loadu. Tutaj, no teraz tutaj nie widać, tak akurat to zdjęcie wyszło, są porty GEN i co dalej mamy? Te przekaźniki tutaj sterują złączem GEN. I pierwsza rzecz, która już się rzuca w oczy, to jest ich rozmiar. A rozmiar wiąże się z tym, że przekaźniki te są na zupełnie inny prąd przeznaczone. I czy to ma znaczenie w tym wypadku? Tak, ma to duże znaczenie. Oczywiście w zależności od mocy falownika, od mocy, jaką będziemy go obciążać. Niestety nie udało mi się jeszcze ustalić, jak one w innych modelach wyglądają. Ja opieram to na modelu 12 kW, także przy innych trzeba by to sobie sprawdzić, zasięgnąć języka jeszcze, natomiast ten problem dalej będzie istniał. I w tym momencie tutaj, kiedy to podłączamy sobie do tego urządzenia, ta linia przekaźników jest rzędu 90 A, także ma dosyć dużo obciążalności, w zupełności wystarczające do pracy, ładowania. Natomiast tutaj na linii GEN mamy przekaźniki o maksymalnym prądzie w przypadku tego inwertera 20 A. No i czy to robi jakiś problem? No zaraz się dowiecie. Zaraz to sobie po prostu szybciutko policzymy. Zwrócę Wam uwagę, na co należy tutaj patrzeć i to niezależnie czy w tym, czy w innym inwerterze. To wszystko można sobie ładnie policzyć, co można i co wytrzyma ten sprzęt. No i mamy kartkę, kalkulator i robię obliczenia dla tego falownika 12 kW. 12 kW. Z informacji, jakie uzyskałem od supportu, oni przewidują, że te przekaźniki będą pracowały przy prądzie 18 A, czyli 18 razy 3 razy 230 V, 12 420, czyli 12 kW mamy obciążenie portu GEN. Wszystko ładnie, pięknie, nie ma problemu. Wszystko się zgadza. 12, 12. Więc spokojnie można port GEN wykorzystywać. Ale dochodzi druga rzecz. Przecież jeżeli korzystamy z portu GEN do ładowania, to na wyjściu load, no bo wtedy korzystamy z wyjścia, cały czas obciążamy ten układ 3 fazami. I w momencie, kiedy obciążymy jedną z faz mocą, która z instrukcji jest podana, że możemy niesymetrycznie obciążyć połową maksymalnej mocy, czyli w tym wypadku 6 kW na jedną fazę. Niesymetryczne obciążenie, ale falownik powinien chodzić bez problemu. Ja zamiennie używam falownik, inwerter. Muszę tu się odzwyczaić, zostać przy inwerterze, bo to chyba tak powinno być. W tym momencie wracamy do obliczeń. 6000 W podzielić przez 230 V to jest 26 amperów. No więc przekraczamy maksymalny prąd przekaźnika 20 A. Ten podany przez support 18. No ogólnie mamy przeciążony układ. Jeżeli będziemy korzystać z pełnej mocy na złączu GEN, z pełnego obciążenia niesymetrycznego, na przykład, że damy dwie fazy, no mamy przeciążone dwa przekaźniki. Z tego, co też widziałem w drugą stronę, jeżeli korzystamy z niego jako smart load, mamy dokładnie to samo, bo tam też były te przekaźniki 20 amperowe. Nie znalazłem tym żadnych informacji w instrukcji. No musiałem sam do tego tutaj, że tak powiem, dojść, doszukać się różnymi metodami, żeby mieć pewność. Także w przypadku wejścia GEN możemy je wykorzystywać do ładowania, tak, bo wtedy inwerter powinien rozłożyć te obciążenia. Natomiast niestety, jeżeli obciążymy pełną mocą, jaka tu jest dozwolona, no to będziemy mieli takie cyrki. Więc jest to problem i możemy wcześniej czy później uszkodzić tutaj te przekaźniki przy dużej mocy. Więc to już jest pierwszy punkt do zwrócenia uwagi, jeżeli takie rozwiązanie będziemy stosowali. Czy możemy coś z tym zrobić i
jakoś inaczej to podłączyć? No możemy. Ci, co dokładnie studiowali instrukcję, ewentualnie interesowali się, jak funkcjonuje, jakie parametry, jakie ustawienia można wykorzystać i zrobić w tym inwerterze, no znalazł coś takiego jak menu GAN port use i parametr GAN connected to grid input. Czyli oznacza to, że falownik tutaj w tym momencie powinien wiedzieć, że generator jest podpięty pod wejście grid. No i to teoretycznie rozwiązuje wszelkie problemy. I w praktyce tak, to działa, natomiast podłączenie do tego wejścia wiąże się z pewnymi rzeczami, których no tak jakby nie wiedzieliśmy pewnie, przynajmniej ja nie wiedziałem i nigdzie nie znalazłem takich informacji, dopóki sam tego przetestowałem. Po pierwsze, jak widzicie tutaj na ekranie, w tej chwili właśnie jest tak to ustawione, jest ładowanie z wykorzystaniem, nazwijmy to generatora, ale generator dalej pokazuje, że jest 0 kW, całość idzie z grida, a tak naprawdę jest to niby z generatora i z wejścia grid, gdzie on był podłączony. Tak to funkcjonuje, tu się zgadza. Natomiast sama indykacja tego na menu jest niepoprawna. Jeżeli chodzi o program, no też widać to, co widać. Także generatora w ogóle nie ma. Mamy informację, że idziemy z grida. Także nawet nie ma śladu, że jest wyzwolony generator, mimo że jest. No i to samo na wszystkich wykresach. Widzimy to gdzie indziej. Tutaj jest po staremu, czyli szło z generatora. Tutaj widać. Natomiast tutaj już idzie z grida. Także to są pierwsze rzeczy. Kolejną ważną rzeczą, która w tym trybie właśnie tak występuje tutaj, jest to, nie wiem czy to jest błąd, czy występuje we wszystkich falownikach. Oczywiście przy normalnej pracy, o której za chwilę, to nie ma znaczenia, że jeżeli ustawimy wejście grid jako gen, i zostawimy tam napięcie, no w przypadku prawdziwego generatora tego napięcia tam nie będzie, bo on zostanie wyłączony, ale jeżeli zostawimy tutaj napięcie, a układ uzna, że już jest naładowany akumulator, w tym momencie falownik, średnio przynajmniej mój, co minutę załącza się, próbkuje sieć, nie wysyła nic do niej, ale próbkuje, zużywa troszkę energii i się wyłącza. I za chwilę po minucie znowu. I klepią przekaźniki. I w tym momencie, no niestety, jak tak byśmy zostawili, to te przekaźniki raz, dwa po prostu zostaną uszkodzone. No, będą co chwilę załączane, wyłączane, zupełnie bez sensu. Także w takim trybie nie możemy tego zostawić i tak wykorzystywać tego wejścia. Być może w innym oprogramowaniu, w innych inwerterach to inaczej się zachowuje. Ja mówię o tym, co ja przetestowałem. Ja przetestowałem to w wersji 0.5 już. Tu jest zdjęcie z wersji 0.4, ale wersje oprogramowania są te same i niejako inwertery teoretycznie, programowo są takie same. Więc to jest taka uwaga. Więc teraz niejako czas na podsumowanie ogólne, czy można, czy nie można, należy, nie należy, jakie są wady, jakie zalety, co zrobić, żeby było lepiej. Już Wam mówię to, co mnie się udało ustalić, wymyślić, przemyśleć i uważam, że jest to taka opcja i pomysł chyba tutaj najbardziej sensowny, jeżeli chodzi o wykorzystanie pracy typowo off-grid z możliwością ewentualnie doładowania akumulatora. Po pierwsze, no zalety. Zaleta jest taka, że rzeczywiście z tego, co ja testowałem, no i to tak pozwala na to oprogramowanie falownika, zakładam przynajmniej, w momencie, kiedy już akumulator jest naładowany, bo nie mówię o momencie ładowania, bo wtedy wiadomo, że takich rzeczy nie ma, ale już akumulator jest naładowany i, że tak powiem, następuje jego rozładowanie i jednocześnie jest prąd z sieci ciągnięty, niezależnie od obciążenia, zwłaszcza ja to robię testy na kuchence indukcyjnej, bo wtedy tego najbardziej wszystko było widać, nie ma żadnego oddawania do sieci. Tak, falownik zachowuje się, inwerter zachowuje się off-gridowo i tutaj nie ma żadnego problemu. Także tutaj można to używać. Od strony technicznej, wewnątrz, czy podłączymy do tego złącza, czy podłączymy do tego złącza, to i tak wszystko później dalej idzie w jedno i to samo miejsce, ale pamiętajmy o tych przekaźnikach na wejściu GEN i ich obciążalności prądowej maksymalnej 20 A. Czyli lepiej przepuszczać mniejszy prąd. I to trzeba rozważyć w kontekście oczywiście mocy danego inwertera,
Być może da się ustalić, że w innych są innej wartości te przekaźniki, chociaż zakładam, że przynajmniej do 12 kW są wszędzie te 20 A. Nie wiem, jak jest w inwerterach powyżej 15 i powyżej kW. To już trzeba ustalić, nie mam jeszcze takich informacji. Ale zaznaczam, że to trzeba sprawdzić. Można wykorzystywać wejście grid, ale z tym ograniczeniem, co powiedziałem wcześniej, że jeżeli będzie tam napięcie cały czas, zniszczymy przekaźniki, bo do tego nie jest to przystosowane. Co można zrobić? To, co powinno być, czyli tak jak działa wejście gen. Inwerter podaje sygnał dla startu generatora. Tak? To wiemy o tym. Generator start. I tam są dwa styki, które są załączane i można ten sygnał na zewnątrz z inwertera wyprowadzić. Mamy sygnał, to wtedy jest po prostu zestyk zwierany. I mamy taki sygnał. I co zrobić, jeżeli korzystamy z wejścia grid? I myślę, że z wejścia gen, jeżeli nawet obciążalność nam wystarczy, też to dobrze zrobić, bo ograniczamy pracę przekaźników przy napięciu, a to zwiększa ich trwałość. Po prostu, zanim podamy czy to na gen, czy to na grid, tutaj te napięcie do celów ładowania akumulatora, tutaj zastosujemy, ja to tak schematycznie rysuję, nie zgodnie z symboliką, zastosujemy tutaj przekaźnik, a tak naprawdę stycznik, który będzie sterowany tym sygnałem z generatora, z inwertera. I w tym momencie mamy pracę taką, jakiej inwerter się spodziewa, czyli załączając ze styki dostaje napięcie, rozłączając napięcie znika, czyli mamy pełną dla niego symulację generatora. Dla niego naprawdę nie ma znaczenia, czy tu będzie podpięty generator, czy zwykłe źródło sieciowe z linii energetycznej. On tego nie wie. Natomiast w tym układzie zapewniamy pełną tak jakby kompatybilność jego myśli, ograniczamy pracę przekaźników wewnętrznych przy napięciu, znika problem tutaj tego załączania gniazda wejścia grid. Bo wtedy nie ma napięcia, więc nic się nie dzieje. Co więcej, możemy zrobić układ taki, że ten stycznik będzie zasilany 220 V jego cewka, jest taka opcja, nie ma problemu, a cewka będzie zasilana z sieci energetycznej bezpośrednio, nie z wyjścia inwertera. Co nam to da? Że w momencie zaniku napięcia na sieci energetycznej automatycznie tutaj, niezależnie od tego, co jest wewnątrz, automatycznie odpinamy inwerter od sieci. Więc to taki krótki schemacik i taka porada, jak to zrobić. Jakie wady tego rozwiązania stosowania złącza gen do ładowania akumulatorów? Po pierwsze, jeżeli używamy tablicę użycia, tą po naszemu, ja nie używam polskich zwrotów, tutaj polskiego menu, polskiej instrukcji, bo już wcześniej mówiłem, że to są rzeczy, które należałoby zabronić w takiej postaci, w jakiej one w tej chwili są dostępne. Trzeba troszeczkę zrozumieć, jak ona funkcjonuje, bo ona troszeczkę inaczej będzie funkcjonowała niż w przypadku normalnego podłączenia na stałe grida, gdzie mamy zasilanie też przy słońcu z fotowoltaiki. Wtedy ono tutaj chodzi w godzinach, że daje nam z akumulatora, w innych się wyłączy, ale to wtedy przejdzie na grid i tak dalej. Tutaj na grid nie przejdzie, bo tego grida nie ma, więc musimy to sobie zorganizować. Może powiem o tym w innym filmie, można to ładnie zorganizować. Dobrze jakby tu wykorzystać inne oprogramowanie niż te dostępne, bo one do takich rzeczy nie są przewidziane. Inny problem, że w trybie tablicy użycia akumulatory, baterie możemy naładować tylko do 95%. Nie naładujemy ich nigdy do 100%. Dlaczego? Z tego, co się dowiedziałem, to jest taka ciekawa interpretacja czy pomysł, że ostatnie 10%, a już zwłaszcza 5% ładowania magazynu energii, no to już są tam duże prądy, mała efektywność. Jest to bardzo tutaj takie nieekonomiczne, można powiedzieć. On bardziej sobie formatuje tą baterię niż ładuje. I żeby ograniczyć zużycie paliwa i emisję spalin z generatora, to po prostu ustalono, że przy 95% już się on wyłącza. Oczywiście inną metodą możemy zrobić, że w tym układzie też naładujemy do 100%, także nie ma problemu, ale to wymaga innego sterowania i to wszystko już mówię, może będzie w innym filmie, jeżeli będzie jakiekolwiek zainteresowanie w tym temacie. Inny problem, jeżeli korzystamy z grida jako gen,
że no nie wiem czemu, czy jest troszeczkę inaczej to ustawione w oprogramowaniu. Przejście przy korzystaniu z wejścia gen, przejście z momentu ładowania na wyłączenie ładowania, rozłączenie jest praktycznie, można powiedzieć, niezauważalne. Jest malutki zanik, który trwa pół okresu, jak sprawdziłem na oscyloskopie, w momencie przejścia już na pracę bateryjną. Natomiast w przypadku wejścia grid, tak jak nadal mam te problemy i nie tylko ja, i to też jest temat, który próbuję rozwiązać, że przy zaniku, przy normalnej pracy, przy zaniku pięcia na wejściu grid potrafi czasami 2 sekundy przełączać na baterię. Tak samo tutaj, przełączając się na ładowanie i zakończając te ładowanie, potrafią być trochę dłuższe te zaniki niż w przypadku korzystania z wejścia gen. Nie wiem, czy to jest kwestia różnych oprogramowań, ustawień jeszcze jakichś, to jeszcze jest wszystko do sprawdzenia, także tak funkcjonalnie najlepsze jest to wejście gen, ale musimy pamiętać o obciążalności. Jeżeli nie będziemy przekraczać tej obciążalności tych przekaźników, no nie ma żadnego problemu, żeby to zastosować. Ja u siebie tutaj się zastanawiam, bo mam tutaj do 5 kW na jednej fazie, więc może być tutaj ten problemik, aczkolwiek to jest chwilowe, więc nie jest to jakimś wielkim problemem i oczywiście dotyczy to tylko momentów, kiedy te wejście gen jest załączone, czyli w momencie, kiedy ładujemy akumulator, a on przeważnie się ładuje albo w porze nocnej, albo w tanich godzinach, czyli w porze nocnej, bo tak naprawdę tych tanich godzin w innym okresie nie ma. Czy one są tanie, to inna sprawa i czy to ma sens, to też. I też będę robił o tym film, bo już trochę policzyłem i tak wcale to pięknie nie wygląda, jakby się wydawało. Także muszą być tutaj spełnione wszystkie warunki, że musi się ładować akumulator i wtedy będę obciążał tym maksymalną mocą 5 kW, jaka u mnie jest na jedną fazę, a to się zdarza praktycznie w dzień przygotowaniu. Więc szanse zaistnienia tych dwóch czynników, żeby poszło tam te 20 czy nawet więcej amper, prawie u mnie nie istnieją, więc tutaj tej obawy nie ma, ale to każdy ma inną instalację, każdy ciągnie inne prądy, inne moce są podłączone i to trzeba rozważać indywidualnie. Więc tak tutaj to wygląda, jeżeli chodzi o ten temat. Myślę, że niektórym te informacje się przydadzą, niektórzy będą zdenerwowani, co tu się opowiada i jak to się łączy, ale taki układ jest i bezpieczny, i nie psuje sieci, i nam zapewnia pełną autonomię i odpięcie się od tej sieci na jak najdłuższy okres. Mamy ładne napięcie w gniazdkach, tutaj nie ma żadnego problemu. Te dodatkowe tematy, czyli tablice, jak zrobić z mocą i tak dalej, postaram się omówić w innych filmach. Chcę, żeby tutaj ta moja, nazwijmy to praca, akurat ten inwerter jest to zadanie typowo prywatne, niezawodowe w tym momencie, ale każde urządzenie, jakie mam w domu, chcę poznać dogłębnie i tak samo zająłem się tym inwerterem. No i myślę, że już tutaj przez 2 miesiące zdobyłem więcej informacji niż wcześniej przez pół roku czytania for. Także mam nadzieję, że ten film będzie dla Was przydatny i rozświetli pewne sprawy odnośnie pracy takiej stricte off-gridowej z możliwością naładowania akumulatora. Jak to zrobić łatwo, prosto, bezpiecznie i ograniczając zużycie elementów inwertera. To tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne z tej dziedziny, jak również innych, jakie prezentuję na swoim kanale.